Cześć, jesteśmy na Camper Adventure Expo w Krakowie 2025. Pierwsza impreza tego typu w Krakowie, a my jesteśmy tutaj po to, żeby spotkać się ze wszystkimi, którzy nas oglądają, podzielić się naszymi wrażeniami, doświadczeniami, tym w jaki sposób użytkujemy nasze samochody i wszystkie rzeczy, które są związane z samochodami, z podróżowaniem, overlandingiem i offroadem. Także zapraszamy Was do zwiedzenia tych wszystkich tutaj miejsc. Oprócz naszego stoiska jest bardzo wiele samochodów offroadowych, kamperów, pick-upów, przyczepek, namiotów, także wszystko to, co jest niezbędne do podróżowania, żeby było fajnie i wygodnie. Jedziemy! Ja jestem z Bartkiem z firmy Offlander, Cześć. Który tutaj bardzo dużo akcesoriów overlandingowych posiada. Tak Powiedz mi, co tutaj macie i o co było najwięcej pytań, ciekawostek? Pytań było tak dużo, że tak naprawdę nie wiem, co bym miał Ci teraz powiedzieć, bo było duże zainteresowanie naszymi nowymi produktami, tymi największymi, czyli zabudowami. Przedstawiliśmy 3 różne modele, każdy troszkę inny, ale każdy na pick-upa. Nasza idea jest taka, żeby to wsunąć na samochód i zdemontować w momencie, kiedy jesteś po wyprawie, wyjeździe i tak dalej. No i opinia klientów rzeczywiście jest taka, że tak, to jest fajny pomysł i rzeczywiście ich to urzekło. Było duże zainteresowanie naszymi akcesoriami, typu torby, saszetki, widelce, grille, krzesła, nowe poncho, nowy kolor kocyka i tak dalej. Fajne rzeczy, które mogą się przydać każdemu. Mieliśmy bardzo fajną ekspozycję namiotów dzięki naszym partnerom, za co dziękujemy. Były 2 intensywne dni, z których jesteśmy bardzo zadowoleni, bo przyszło dużo fantastycznych ludzi i też przyszło bardzo dużo fajnych ludzi z branży, z którym można było ścisnąć dłoń albo po 4 latach pisania maili rzeczywiście być tak, to Ty tak wyglądasz, więc było fajnie, była fajna scena, było dużo edukacji, także myślę, że targi bardzo fajne, duży palec do góry, no i fajnie, że w Krakowie, a nie gdzieś tam daleko, także bardzo fajnie, dziękuję. Dokładnie, tak by wreszcie mamy coś w Krakowie takiego, czym możemy się pochwalić. Ja mogę potwierdzić to, że bardzo wiele osób pytało się właśnie o namioty, chcieli zobaczyć, usłyszeć tak by naszą wersję, jak to się użytkuje, na co zwrócić uwagę, co jest istotne i oczywiście markizy, tak by to też była taka rzecz, która tam jest właśnie bardzo popularna, super. Odnośnie samego samochodu, ja w ogóle jestem fanem, zaczynam być fanem, muszę się podpisać jeepowiec, wranglerowiec, który coraz bardziej patrzy w stronę pick-upa i właśnie takiej zabudowy, żeby to auto było... w końcu jeździć, a nie naprawiać, tak? Może, ale jak najbardziej, tak by do mnie to przemawia, także to też jest na pewno kierunek dobry. Ja powiem Ci szczerze, że 2 lata temu dla mnie pick-up to nawet nie była terenówka. Ja się śmiałem, że przecież to jeździ się po farmie w Australii. Ale zacząłem zmieniać zdanie w momencie, jak wszedł Ranger, bo po prostu Hilux mi się nie podobał. No, jest coś w nim takiego, że mi się nie podobało, a teraz mam Hiluxa i robię wszystko, żeby mi się podobał i naprawdę mi się ten samochód zaczyna bardzo podobać. Głównie dlatego, że jest w miarę prosty, ma dużo możliwości, no i w tym projekcie, który budujemy wspólnie na Afrykę, no to jest chyba strzał w 10. Teraz jesteśmy na kolejnym stoisku, to są ciekawe rzeczy, bo to są przyczepki, które można sobie pociągnąć za swoim samochodem i mieć taki mały dom. Ja jestem tutaj z Tomkiem, Tomek nam troszkę więcej opowie o tym, co tutaj oferują i tak naprawdę do czego można to używać. Cześć, jestem Tomek z firmy Maturi. Produkujemy przyczepy offroadowe, wyprawowe w różnych konfiguracjach, w różnych DMC i jest to przyczepa, która potrafi bardzo dużo, czyli jest dzielna terenowo, przejedzie wszędzie tam, gdzie nasz holownik i stwarza nam możliwości obozowania w terenie całkowicie dzikim, to znaczy jesteśmy niezależnie elektrycznie, mamy ogrzewanie Webasto, mamy zbiornik z wodą. Czym tak naprawdę między sobą się różnią najbardziej te przyczepki? Czy one są jakby jedno i podobne przeznaczenie, czy któraś z nich jest do czegoś innego?
Przeznaczenie mają bardzo podobne. Różnią się przede wszystkim tym, że w zależności od DMC jesteśmy w stanie różnie je doposażyć, czyli przyczepa lekka do DMC 750 nie będzie miała możliwości zamontowania wszystkich opcji wyposażenia dodatkowego ze względu na niską masę przyczepy. Natomiast przyczepa ciężka może być już wyposażona we wszystko, co jest potrzebne do biwakowania. Powiedz mi, jakie były najczęstsze pytania osób, które oglądały? Tak by nad czym się zastanawiały, co ich ciekawiło najbardziej? Bardzo dużo pytań to było o samochód, który da radę pociągnąć tą przyczepę. No i wbrew pozorom to jest uzależnione głównie od terenu, w jaki chcemy wjechać, bo po zwykłych drogach możemy tą przyczepę ciągnąć najzwyklejszym samochodem. No i też dużo pytań o wymiary, o łóżko, o to, ile osób się zmieści, tego typu rzeczy. Okej, gdzie tak naprawdę można Was spotkać i skąd wziąć kontakt do Was, żeby się dowiedzieć trochę więcej? Wystarczy wpisać Maturi Trailers i nas znajdziecie w internecie, a zapraszamy też do naszej siedziby w Słomczynie pod Warszawą, gdzie mamy produkcję i wynajem. Super, dzięki. Dziękuję. Jesteśmy teraz przy stoisku ARB. O co najwięcej pytały osoby, które tutaj przychodziły? Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to są nasze pierwsze targi jako ARB Polska. Do tej pory ARB było obecne na rynku w Polsce jako dystrybutorzy naszej sieci. Tym razem jesteśmy pierwszy raz jako ARB właśnie na tym miejscu. Bardzo fajna frekwencja, super impreza. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, to najbardziej dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze nowe produkty, czyli kompresory bezszczotkowe. Oczywiście ten namiot, który już jest zapakowany, namiot składany elektrycznie Altitude i wszystkie właściwie akcesoria związane z kempingiem. Takie bardzo ogólne, namioty, śpiwory, tego typu rzeczy. Super. Jak wygląda przekrój rzeczy, które oferujecie? Jak szeroko? W tej chwili, jeżeli chodzi o ARB, które było do tej pory znane jako głównie świat 4x4, stawiamy na overlanding w ogóle, czyli angażujemy się w produkty z grupy vanów przede wszystkim. Zaczynamy od bagażników dachowych, które są dedykowane już kilku markom, jeżeli chodzi o tą grupę docelową. Zabudowy szufladowe, kompresory, trapy, tego typu rzeczy. Czyli jak gdyby cały zakres akcesoriów ogólnych, generalnych, kempingowych, różnego rodzaju pokrowce, torby, wieszaki, tego typu rzeczy. Tym razem jesteśmy z Bartkiem z Galante Graty. Galante Graty przede wszystkim zajmuje się elementami metalowymi, tworzy je do terenówek. To są zabudowy wszelkiego typu, bagażniki i różne bardziej skomplikowane rzeczy, o których opowiesz coś więcej. Jak wrażenia z targów i co tutaj masz? Tak, przede wszystkim bagażniki, zabudowy to jest coś, co robimy od niedawna. Że w tamtym roku, w październiku premierowaliśmy tę zabudowę, która jest tutaj, a w tym roku na Kraków przygotowaliśmy zabudowę kuchenną i zabudowę cargo, która jest tutaj w samochodzie. Jak naprawdę wygląda proces tworzenia takich rzeczy? Bo wiem, że ty robisz rzeczy, podejmujesz się różnych takich mało popularnych rzeczy i zaczynasz je robić od zera tak naprawdę. Ze wszystkim można do ciebie przyjść. Można teoretycznie przyjść ze wszystkim i tak robię od zera, to znaczy zaczynamy od skanowania samochodu, wykonujemy na podstawie skanu te akcesoria, tak żeby one były dopasowane i to nawet jestem tego na tyle pewien, że jadąc tutaj kiedyś do Krakowa, do Tomka, gdzie na Terekanie instalowaliśmy bagażnik po raz pierwszy, ja zeskanowałem samochód u siebie na miejscu od kolegi, przyjechałem tutaj do Krakowa i wszystko siadło tak jak trzeba i to jest podstawowa przewaga tego skanowania. Super. O co najwięcej ludzie pytali tutaj? Jakie było największe zainteresowanie? Czym? Przede wszystkim tą zabudową. Tutaj jednak to zmienia dużo sposób funkcjonowania przy samochodzie, że mamy pełną kuchnię, 2 palniki, jest jeszcze grill gazowy, jest zlewozmywak, więc to był taki główny punkt, który tutaj gromadził ludzi. No i oczywiście o bagażniki też ludzie dopytywali i udało się kilka sztuk sprzedać. Super. Gdzie najlepiej znaleźć informacje o Twoich produktach? Najlepiej na naszej stronie galantegraty.pl. Jest też nasz Facebook, Instagram, kanał YouTube'owy, gdzie pokazujemy, jak robimy rzeczy, dlaczego one tak wyglądają oraz również instrukcje montażu do niektórych produktów też tam znajdziecie. Tym razem przechodząc jesteśmy już na stoisku IOD i jestem tutaj z przedstawicielem. Powiedz nam, czym się zajmujecie, jaki jest przekrój Waszej oferty?
No generalnie my zajmujemy się modyfikacjami samochodów terenowych. Na ten moment w głównej mierze jest to Nissan Patrol. Tak naprawdę w tym momencie już poszerzamy swoją ofertę o inne samochody. Produkujemy akcesoria, montujemy akcesoria, mamy tego całkiem sporo, więc myślę, że u nas każdy znajdzie coś dla siebie. Jakie było największe zainteresowanie? O co ludzie się pytali, jeżeli już byli tutaj u Was? No wiesz, targi kamperowe, więc akcesoria, wyposażenie stricte kamperowe. Trochę tej oferty tutaj mieliśmy, jak na przykład w tym samochodzie tutaj zabudowa kuchenna, akcesoria do niej, namioty dachowe, akcesoria, takie organizery, stoliki, krzesełka, no dużo tego, dużo. A co jeszcze oprócz zabudów? Co tak naprawdę było interesujące dla osób, które tutaj przychodziły? Na pewno dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze samochody. Głównie w tej mierze, że są to samochody zbudowane stricte u nas praktycznie od podstaw. Są to samochody z naszych pomysłów. Głównymi ich modyfikacjami są przede wszystkim zmiany silnika, jakie tam nastąpiły, bo jednego mamy z V8 6-litrową, drugiego mamy z silnikiem M57, pospinane to ze skrzyniami manualnymi, automatycznymi. No tak naprawdę jeżeli chodzi o modyfikację samochodów, ich układów napędowych, no robimy dużo takich rzeczy i są to tematy, można powiedzieć, że już praktycznie masowe. Super. Gdzie znaleźć więcej informacji o tym, czym się zajmujecie i kontakt do Was gdzie najlepiej? Przede wszystkim to nasza strona internetowa iodshop.pl, Facebook, Instagram, także myślę, że łatwo nas znaleźć. Moi drodzy, znajdujemy się na Camper and Adventure Expo 2024. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Fantastyczne terenowe pojazdy. W ogóle stoisko na szlaku 4x4. Zmiażdżyliście mnie, ale tak pozytywnie. Nie dosyć, że pojazdy zmodyfikowane, takie, których można spać, takie, których można podróżować daleko. Można te auta obejrzeć dosłownie z każdego zakątka i zobaczyć, jak są rozwiązane poszczególne elementy techniczne. Jakby tego było mało, wpadł mi w oko dosłownie taki bardzo ładny niebieski Ford Bronco, prosto ze Stanów Zjednoczonych. W ogóle przepiękny wóz, no ja się zakochałem i dzięki Wam no, myślę, że tutaj zakwitła nowa motoryzacyjna miłość, której się nigdy nie spodziewałem, bo zwykle Fordy Bronco były takie bardzo drogie, a tu zobaczyłem, że nie dosyć dobrej cenie, to jeszcze w przepięknym kolorze. Moje serduszko oczywiście pała bardzo mocno do Wranglerów, z pełną sympatią i szacunkiem, ale jak zobaczyłem Forda Bronco, to człowiek mówi, kurczę, ale to auto jest fajne. Dlatego warto być na takich wydarzeniach, zwiedzać, odwiedzać, oglądać, no i rozmawiać. Mega stoisko, naprawdę, bawiłem się świetnie, cieszę się, że mogłem obejrzeć te wszystkie konstrukcje. Duża różnorodność, to na pewno jest na plus i mam nadzieję, że widzimy się już dosyć niedługo, ale w błocie po kolana. Zauważyliście, przekrój rzeczy, które można znaleźć na tych targach był ogromny, od samochodów, kamperów, akcesoriów i wielu innych rzeczy. Dlatego fajnie było to wszystko tutaj zobaczyć, żeby mieć większy ogląd na to, co jest dostępne na rynku. A ja stoję całkiem nieprzypadkowo obok samochodu, który jest popularny, robi się coraz bardziej popularny. Mam na myśli pick-upy i zabudowy na pick-upach, a to jest akurat ciekawy projekt, który jest realizowany przez Error oraz KGM, bo KGM to jest nowa nazwa SsangYonga, koreańskiej marki, która wypuszcza coraz więcej samochodów i to też jest coś pozytywnego, że coraz więcej marek i koreańskich, i chińskich wchodzi na nasz polski rynek po to, żeby pokazać, co mają dobrego i myślę, że mogą dobrze zmienić rynek polski samochodów terenowych. Dlatego warto było i zapraszam kolejny raz na przyszłoroczne targi, bo już wiem na pewno, że się odbędą. Do zobaczenia. Darmowa aplikacja na szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj, miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na szlaku.